Cześć, z tej strony Bzyku, witam Was na kanale BZQ. Tak jak Wam kiedyś obiecałem, remontujemy teraz wieloryba i obiecałem Wam, że będziemy robić jakieś nagrywki, jednak z braku czasu zapomniałem o tym, ale mamy już coś zrobione, więc zrobię taką tylko aktualizację, co jest na dzisiaj. I zaczniemy tak, od ramy. Na jakichś zdjęciach, które znajdę, pokażę Wam, co tam było robione, bo rama była w dosyć kiepskim stanie. Finalnie rama została cała zmieniona, bo tamta była cała pognita. Tutaj przy podporach było tak dosyć dużo nasmarkane, te podpory były starego typu. Dodatkowo klientka chciała, żeby przyczepka była wyższa, żeby zmieścić większe koła 14, więc też została podniesiona o 50 mm. Dodaliśmy też zbiornik na szarą wodę, to jest 80 litrów. Tutaj będzie jeszcze dołożony tylko spust taki od dołu, bo na razie jest on w połowie, więc cała woda by z tego nie wyleciała. Tak samo dołożone zostało tutaj taki adapter, mocowanie na koło zapasowe, które będzie też na tylnej ścianie. Na razie mam tylko tak wyprowadzone tutaj jekle i teraz do tych jekli będziemy wkładali następne jekle już za tym całym właściwym adapterem. I oczywiście wypiaskowana, ocynkowana, jest brudna, bo trochę stała u nas pod lasem, tam na parkingu i dlatego tak to wygląda. Oś jest wsadzona mocniejsza, do 1000 kg, jednak homologacja jest zrobiona na 750. Widzicie, to jest zdecydowanie inna konstrukcja tej osi, jest mocniejsza i tak samo pod to jest mocniejszy mechanizm najazdowy, też do 1000 kg. Mamy zrobioną też już budę całą. Powiem Wam szczerze, że z tą budą było bardzo wiele przygód. Każde miejsce, które było tam szpachlowane, musieliśmy na nowo rozszlifować, na nowo zrobić, uzupełnić w dosyć wielu miejscach żywicę od środka. Też jak Wam się rzuca w oczy, troszeczkę ona teraz będzie inaczej wyglądała. Z przodu będzie małe okno, to jest okno, które jest w ence kuchenne, tu będzie takie. Z tej strony okno też zostało pomniejszone, te, które normalnie jest takie jak w zapiekance. Tutaj teraz będzie inne okno, takie przesuwane na bok, otwierane, ciemne. Z tyłu zostaje okno standardowe, czyli to jest 120×60. Z drugiej strony, tam gdzie było okno stałe, jest zupełnie to zaklejone. I tutaj, jakby nad starym aneksem kuchennym właśnie było okno, no takie właśnie jak w ence, które teraz pójdzie do przodu. Też one zostało powiększone do tego wymiaru, jaki nam będzie pasował, a jest to takie same okno, jak na tej stronie tutaj to co fabrycznie jest nieotwierane. Zobaczcie, jak to jest tutaj wylaminowane, w ilu miejscach jest to. Ogólnie przygoda z czyszczeniem tej przyczepki to też była przeprawa przez mękę. Jeszcze czegoś takiego w naszej karierze nie było, to było takie uklejone jakby jakimś gipsem, czymś takim bardzo, bardzo dziwnym. Wiele warstw tego kleju było, ale nie tylko taki klej, który trzyma tapicerkę i który to się później tam z tą gąbką rozwarstwia, tylko coś zupełnie innego. Jak możecie zobaczyć, to wszystkie elementy zostały na nowo zalaminowane, poprawione z każdej strony. Na zdjęciach też zobaczycie, jak wyglądał szyberdach od zewnątrz. To też zostało naprawione, bo ten szyberdach był tak wsadzony niemalże na kit jakiś, na gips, jakby to robił budowlaniec, a nie majster, który zajmuje się przyczepami. Jest to teraz tak zrobione. Tutaj jeszcze będzie, to jest masa uszczelniająca. Wszędzie tutaj, więc to zostanie też jeszcze docięte. Przednie okno, o którym Wam wspominałem, też tak wygląda, pomniejszone. Docelowo plany są takie, że w tym miejscu, czyli zaraz po prawej stronie za drzwiami, będzie taka szafka, w której będzie zamontowana lodówka. Lodówka będzie zwykła na 230 V. W tym miejscu, czyli po lewej stronie za drzwiami, będziemy mieli zlew i jakąś taką szafkę kuchenną. Tutaj później cały tył będzie jako osobna sypialnia, tam będzie na 160 cm, czyli tak mniej więcej jak ta kantówka tutaj jest położona. To tam będzie oddzielone i tam będzie sypialnia taka wielka. Natomiast pod tym oknem będzie kolejne łóżko rozkładane, tak żeby tutaj też zrobić dwójkę. Tu nam zostało 185 cm i będziemy je rozciągać na 140. Także będzie to dosyć spore łóżko i przyczepa będzie pełnoprawną przyczepą 4-osobową. No, kolejnym etapem, jaki tutaj będziemy robić, to już myślę, że nagramy, to będzie montaż listew, montaż oczywiście kantówek nowych, bo wszystkie kantówki są wyrzucone z podłogi i wsadzenie sklejki na podłogę. No i jeszcze pokażę Wam z zewnątrz, jak wyszło to malowanie. Pomalowana jest Raptorem na dwa kolory, jak widzicie.
To jest 90-16, czyli czysty biały, ta góra. I 70-11, czyli dosyć ciemny, taki prawie że grafitowy. Tutaj teraz na nagraniu widzę, że on tak wpada być może nawet trochę w niebieski, ale on taki nie jest. Jest faktycznie jest szary, mocno szary. Podłoga też jest zrobiona, podłoga jest czarna. Z podłogą było bardzo dużo pracy też. Naprawdę na każdym etapie remontu tej przyczepki mieliśmy bardzo dużo pracy. Szpachlówki poszło bardzo dużo, żywicy poszło dużo. No ale myślę, że udało nam się to wszystko jakoś ładnie mimo wszystko wyprowadzić. Tu pokażę Wam jeszcze taki nasz autorski pomysł na lampy. Być może kojarzycie to, bo to jest część jakby zderzaka tego, który robimy do Enki i zaadaptowaliśmy to tutaj w ten sposób. Jest to wszystko tutaj zlicowane ładnie. Tu oczywiście w tym miejscu dojdą listwy do tego rantu. Z góry na dół otwory są na lampy Freestone, to z aktywnymi kierunkowskazami. Nie ma miejsca na rejestrację, dlatego że będzie właśnie koło zapasowe i na tym kole zapasowym dopiero będzie wisiała gdzieś tam rejestracja. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo tego jeszcze prawdę mówiąc nie wiem. Czas na aktualizację. Mamy przyczepę już sadzoną na ramę. Założone koła to są koła 14, 4x100, ale wydaje mi się, że dodamy tutaj jakieś dystanse, albo po prostu jeszcze poszukam fel z innym odsadzeniem, bo tutaj jest ET chyba 49 i one są za blisko ramy, więc będziemy coś szukać, a nawet zastanawiam się nad tym, czy nie wsadzić tutaj może i 15, bo na tyle miejsca mamy z racji tego, że rama jest podniesiona cała, czyli oś jest niżej i tej przestrzeni mamy o 40 mm więcej, więc może i tak zrobimy. I jak widzieliście na timelapsach, wkładaliśmy wczoraj ramki do szyb. Ramka jest tylko przy tych oknach, które są od niewiadówki, czyli przód i tył. Jak już widzieliście parę razy na filmikach, stosujemy ramki w całości takie i ten montaż wtedy jest bardzo szybki. Przyklejamy to na klejouszczelniacz, ten co stosujemy wszędzie. I na timelapsach też widzieliście, że przygotowujemy już kantówki w podłogę, żeby dzisiaj tę podłogę tutaj położyć. Kantówki są wklejone też na klej, no i teraz wszystkie jeszcze pójdą takimi łatami, matą z żywicą, też je dokleimy, żeby to się fajnie trzymało, tak jak no jak teraz to widzicie. Kantówki to 4x3, idealnie pasują, tutaj widać jak ta łata jest położona jedna, wszystko nam się fajnie licuje, także myślę, że tyle ich właśnie będzie, tam koło drzwi dodamy jeszcze taką krótszą, żeby w miejscu, gdzie jest to największa komunikacja, było to jak najbardziej usztywnione. No i kolejnym etapem, jaki będziemy teraz robić, to będzie wklejanie kantówek lub też nie kantówek, tak, mamy przygotowane takie elementy z laminatu, coś takiego i będziemy je wklejać tutaj do górnych półek,
żeby było później do czego się przymocować. I takie same uchwyty damy tutaj koło bocznych okien, żeby ta półka, która będzie szła nad tylną szybą, nad tylnym oknem, też miała się do czego trzymać. Tutaj nad tym oknem bocznym półki będą wyżej umocowane, więc będą mniejsze po to, żeby nie huknąć się w głowę przy wstawaniu. Natomiast w tej części z tyłu, gdzie będzie sypialnia, te półki zrobimy głębokie, takie faktyczne pawlacze, bo tam myślę nie będzie to przeszkadzało. Startujemy dalej z robotą i też włączę jakieś timelapsy, żeby wam pokazać, co robimy, jak nam idzie.
To tyle będzie z tej aktualizacji. Postaram się nagrywać następne odcinki, żeby Wam pokazywać, jak przebiega proces remontu tej przyczepy. Jeśli to Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę, a jeśli chcecie, żeby wyremontować Waszą przyczepę, zapraszam do kontaktu. Kontakt do mnie będzie w opisie filmu. Cześć!